Jedziemy na południe do Fougères, co oznacza dokładnie paprocie. I rzeczywiście paprocie mają w herbie. Niedobry ten. O, niedobry. Przepiękny zamek z XIII wieku i kościół Saint-Sulpice z XI wieku, którego jednak nie odwiedziliśmy ze względu na trwający w nim pogrzeb. Co to jest? Kiwi? Tu już budynki szachulcowe, bardzo charakterystyczne, które przypominają kadry z bajki. I ogrody nad rzeką Nanson. A tu już ogrody miejskie. Jak się czujesz w minecraftowej alejce drzew? Mam zbyt małą kwadratową głowę. No. No i tu gdzie jesteśmy? We Francji. Płoży. Tak się chyba to nazywało. Musimy sprawdzić. Ale jest bardzo ładny zamek i dwa ładne kościółki. I to nas przekonało. Ogrody miejskie graniczą z kościołem świętego Leonarda, który odwiedziliśmy. Kościół pochodzi z XII wieku i przedstawia sceny z życia świętego Benedykta. A wracając do samego miasteczka Fougères, jest to miasteczko w Brytanii, bo już wjeżdżając do Mont Saint-Michel przekroczyliśmy granicę Normandii i Brytanii. Dlaczego Brytania? Bo tam uciekli Bretowie, którzy uciekali z Wysp Brytyjskich przed najazdem Anglów i Sasów. A tu już kierujemy się w stronę zamku i bramy Notre Dame. Zamek w Fougères pochodzi z XIII wieku. Wcześniej była tu drewniana forteca. Wejście kosztuje 8,50 euro za osobę dorosłą. Ale że padało, to nie chciało nam się w sumie zwiedzać. Za to podziwialiśmy przepięknie rosnące hortensje i całe urocze 20-tysięczne miasteczko. Zatańczyliśmy makebę i zdarzył się cud. Wojtusiowi odrosły włosy i jedziemy już dalej w kierunku Loary. Przejeżdżamy do Vitré, które zwiedzamy jednak dopiero rano dnia następnego. Vitré to średniowieczne miasto z ponad 1000-letnią tradycją.
I od razu zachwycają nas szachulcowe budynki, które w fożer były tylko rozsiane po miasteczku, a tutaj tworzą całą starówkę. Zamek w Vitré i ogromny rododendron. Olbrzymi. Przewiast. Architektura tego miasta po prostu nas zachwyciła. Czuliśmy się jak w bajce, te kolory, klimat. Coś niesamowitego. Wojtuś, czy to już romantyczna randka we Francji? Przy Croissant i co to, jak to się nazywało, to drugie? Cannoli? Cannoli. I nawet bez chloroformu. Idealne 16 stopni we Francji w lipcu. W miasteczku. Vitré. Vitré. Bardzo ładnie. Przez chwilę nie pana. Więc sobie coś tu wytniemy. Francuskiego. Napchać brzuszek. Zamek zostawiliśmy sobie na koniec, a chcieliśmy zwiedzić jeszcze resztę miasta, zwłaszcza kościół świętego Marcina, który właśnie widzicie. Ale znowu trafiliśmy na pogrzeb i nie mogliśmy go zwiedzić. I zmierzając w stronę zamku, podziwiając architekturę, znaleźliśmy kolejny kościół, który przykuł naszą uwagę. I tam już nie było pogrzebu. Jest to kościół Notre Dame Vitré, założony w 1060 roku przez Roberta I z Vitré. Wielokrotnie przebudowywany w XV-XVI wieku. Ostatnie przebudowy miały miejsce w 1858. Klimat niesamowity. Proste kamienne sklepienia, łuki, praktycznie niczym nieozdobione ściany. Takie kościoły lubię najbardziej. Rzeźbiona ambona, organy i przepiękne witraże stanowią klimat tego kościoła.
Przez barwne uliczki kierowaliśmy się w stronę zamku pochodzącego z 1000 roku. Początkowo była to drewniana forteca, ale z powodu licznych pożarów w IX wieku Robert I postanowił go wzmocnić i zbudować z kamienia. Bajkowe witry. W XVII wieku zamek zaczął podupadać, został opuszczony. Drzwi do zamku ze średniowiecza prawdopodobnie, uwaga, ze skanerem. Dzień dobry, zapraszam. I w 1820 roku władze miasta zakupiły zamek i odrestaurowały go. Dzięki temu w 1872 roku został on wymieniony jako francuski zabytek historyczny, jako jeden z pierwszych średniowiecznych zamków. Ciekawe, można zagrać w nim w grę ucieczkową. Celem jednogodzinnej gry logicznej jest ucieczka z zamku w tajemnicy. Nie trafiliśmy na ten moment, ale i tak było super, a bawiliśmy się znakomicie. Zwłaszcza Wojtuś, pasjonat historii. Piękniutki bursztynek, kibelek moich marzeń. Wspaniały kibelek. A Wojtuś szukał kibelka dzisiaj. Piękne, medievalistyczne klimaty. I jeszcze z widokami. No prawie. Tak wysoko spadały nieczystości. A tu księżniczka. Trochę z przyjemnością. Ale pojemy. Masz swój sekretarzyk, piszesz sobie coś i codziennie patrzysz na gościa, który ma nóż wbity w głowę. How creepy is that? Budowlana pasja Wojtusia właśnie się odezwała. Jest tak ciepło, przyjemnie, że wszystko w kamieniu, to ciepełko. Tego chcieliśmy. A tu robiliśmy zdjęcie z tym wielkim rododendronem. Więc jesteśmy w tej wieży, którą widzieliśmy z dołu. Kiedy chcesz Wojtusiowi zrobić zdjęcie księżniczkowe w wieży, a zamiast tego widzisz to.
Tak. Wojtuś znalazł idealną sypialnię dla nas. Chociaż trochę krótkie łóżko, ale No. zabytkowe to. Damy radę. Kurczymy nogi. Bardzo fajne. Idziesz do wieży, księżniczko? Jesteśmy w wieży. Zmachałam się tymi schodami, naprawdę niezłe cardio. Nagrać. Czyżby podwójny kibelek? Tak. Dwaj żołnierze mogli sobie ulżyć. Nie powiem, żeby tu też ładnie... Proszę? Nie za ładnie tu też pachnie. Możliwe, że dalej jest. Niby. W miarę przystojny Francuz z tamtej epoki. No, może oprócz tej peruki. Co sądzisz? Pewnie miał syfilis, żeby wypadł mu głos. To mógł myśleć tylko Wojciech Żelski. Właściciela. Wspaniała dawka historii. Naprawdę można sobie wyobrazić, jak ludzie w dawnych czasach żyli. Panienka z okienka. Skaucik idzie na wycieczkę. Gdzie ten błysk wokół, jak widzi zamek? Bardzo, naprawdę bardzo polecamy to miejsce. Niesamowite. Całe miasteczko. A po zamku jeszcze trochę powłóczyliśmy się między kolorowymi budynkami szachulcowymi. Podziwialiśmy tę swojskość i chłonęliśmy ją każdą komórką ciała.
Vitré naprawdę nas oczarowało. A na koniec, choć chmury zbierały się liczne, to wyszło piękne słońce, akurat na zachód słońca. A my kierujemy się dalej w stronę Loary. Kolejny etap podróży na południe. Zależało nam bardzo, żeby zwiedzić zamki nad Loarą. Praktycznie cała Loara jest nimi usiana. Pierwszym miastem było Longe z zamkiem, którego historia sięga X wieku. Założył go Foucault III Czarny. W czasie wojny stuletniej zamek ten został całkowicie zniszczony przez wojska angielskie i aż trudno w to uwierzyć. Odbudowano go dopiero w XV wieku, za czasów Ludwika XI. Co, Kiciu? Czy ty pilnujesz tu wejścia? Czy jesteś kotem bojowym? Ale ładny, ładną ma sierść. Kitek. Kiciu. Ty nie rozumiesz po polsku, ja wiem. Gdzie? No co? Jaką masz ładną sierść. Co? Warto było się troszkę powłóczyć, zobaczyć tę piękną, senną francuską mieścinę, a przy okazji zobaczyliśmy sławną rzekę Loarę. Parking i miejsce noclegowe mamy zaraz przy zamku, więc chyba nie mogliśmy znaleźć lepszego miejsca. Zwiedziliśmy też w miasteczku kościół świętego Jana Chrzciciela z XI wieku. Również klimatyczna i w naszym stylu budowla. I w Longe straciłam 10 cm swoich włosów. Wojtuś bawił się w fryzjera. Tam nasz domek. Obok czyś pałac. I skuterkiem podjeżdżamy do następnego zamku. Rigny-Ussé. Pierwsza forteca w tym miejscu została wzniesiona w XI wieku dla właściciela zwanego Diabłem z Saumur. Jego syn rozbudował obiekt, a dzisiejszy zamek pochodzi z XV wieku. Przez wiele lat zamek przechodził z rąk do rąk z powodu niemożliwości finansowych
do remontowania i odbudowywania. Ostatecznie Thomas Bernin urządził wokół zamku zachowane do dzisiaj ogrody. Zamek pozostawał w rękach rodziny Bernin do 1780 roku. W 1807 właścicielami zostali książęta de Blacas, którzy do dzisiaj są gospodarzami zamku i udostępnili go dla zwiedzających. Co ciekawe, w zamku, zaczynając zwiedzanie od wieży, można natknąć się na historię śpiącej królewny. Myślę, że to jest zamknięte. Wojtuś i jego ciekawski gen. Tu już chyba nie. Nie? Tu jest zamknięte? Właśnie nie wiem. Tak. Już można się wystraszyć. I tak wszędzie. Z jednej strony fajnie opowiedziana historia, a z drugiej te manekiny były trochę przerażające. Ale najfajniejsze było zwiedzanie strychu pod kopułą. Bilet wstępu to około 15 euro. Czy było warto zobaczyć manekiny? Gdyby zeszli do 10, myślę, że okej. Fundamenty w piwnicach też robiły ogromne wrażenie. I aleja z arrasami. Pomyśleć, że robiono to ręcznie.
I znalazłam też kaplicę, w której spełniłam jedno ze swoich marzeń, a kaplica okazała się być pod wezwaniem świętej Anny. Gdzie można znaleźć Wojtusia? Przy pojazdach. Poproszę taką kartę. A w skałach obok kaplicy i zamku odkryliśmy... Czyli winiarnia. Albo bimbrownia. W twojej wysokości prawie, że. Jasna. Przejeżdżamy do Azul-Rideau, do kolejnego zamku, zaliczanego do zamków nad Loarą, ale tak naprawdę jest to rezydencja na rzece Indre. Historia sięga XVI wieku, kiedy to Chiną wycięto dęby do konstrukcji specjalnej tamy na rzece. Dzięki temu zamek wyrasta wprost z rzeki. Przejęty w 1871 roku przez Prusy zamek tylko cudem uniknął zrównania z ziemią. Podanie głosi, że w kuchni spadł na króla Fryderyka Karola pająk, który wywołał u niego atak paniki, uważał, że ktoś próbował go zabić i nakazał spalić obiekt. Na szczęście żołnierze przekonali go, żeby budynek oszczędzić. Wnętrza nie robią aż takiego wrażenia, ponieważ większość mebli i wyposażenia wyjechała stamtąd w 1976 roku, ale zewnętrze, które czasem jest nazywane narcyzem w lustrze wody, robi naprawdę ogromne wrażenie. W 2017 roku zakończyła się ponad 50-letnia renowacja obiektu, by przywrócić mu dawną świetność. I chyba się udało, bo naprawdę jest co zwiedzać. O, nasz domek. A który to letni, jesienny czy zimowy? Francuski, ale taki bardziej złoty, ale skromny.
jest ogromny. O, jaki książę. Chciałaś księcia to masz? Uszanowanie drugie pani. To jest poświęcenie dla zdjęcia, no nie? I strzał ze 100 kości.